Dzień dobry, kolejnego dnia w Atenach. Dzisiaj, słuchajcie, taką perełeczką naszą będzie Muzeum Akropolu, Akropolis Muzeum. Tutaj jeszcze nie byliśmy i tak postanowiliśmy, że sobie dzisiaj przyjdziemy. Bo już jesteśmy tuż przed wyjazdem, mamy wieczorny lot, więc też mamy trochę czasu, tak żeby sobie jeszcze tutaj pochodzić, ale no już nie na taką wyprawę jak nad morze, czy gdzieś tam jakiś dłuższy spacer. Ja zarezerwowałam swój bilet i zaraz Wam dokładnie opowiem, jak to wygląda. Więc tak, mój bilet, jeśli chodzi o osobę dorosłą, to jest koszt 20 euro i trzeba to zarezerwować online. Natomiast bilety dla dzieci poniżej 25 roku życia są bezpłatne, jeżeli oczywiście jesteście i macie paszporty z Unii Europejskiej, ale kwestia jest taka, że tych biletów nie można rezerwować online. Trzeba podejść do kasy, pokazać paszport i wtedy drukują te bilety. I dokładnie tak samo, niestety, jest w tej chwili z biletami na Akropol czy na każdą inną atrakcję. Przez to, że już nie ma tych biletów combo, to musicie w kolejce tutaj sobie postać. Ale teraz na przykład jest godzina 10 rano, bo my mamy bilet tak wcześniej zarezerwowany i ja już widzę, że o 10 rano tutaj pod Akropolem jest no bardzo spokojnie. Zobaczcie. Naprawdę. Także trochę tak słabo, że dorośli mają bilety online i mogą szybko wejść, a dzieci muszą czekać i iść do kasy. Już też jesteśmy pod muzeum. Wejście jest z tej strony. I tu też, tak jak widzicie, są porozstawiane słupki, ale to chyba ze względu na to, że jest ślisko. I tu też no lepiej przyjść wcześniej, jak macie taką możliwość. Już od 9 rano można było, taki przedział czasowy jest godzinny, więc od 9 do 10, od 10 do 11. To już takie pierwsze atrakcje, zobaczcie. Można sobie przejść i zobaczyć dokładnie, jak to wcześniej wyglądało. Dzieciaki już kichają, bo niestety szliśmy akurat trawę kościli przy tramwaju. Fajnie. Kto to kichał? Ale fajnie. Wow. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, ja mam bilet i weszłam normalnie, ale dzieciaki też od razu weszły za mną, tylko że musimy zaczekać, żeby dla nich odebrać bilety. No i to właśnie jest dodatkowy czas, no ale okej. No dobrze, to są zasady oczywiście, jak tutaj funkcjonować w tym miejscu. Czekamy już na te bilety, więc dzieciaki sobie za chwileczkę wejdą. Nie wiem, jak dużo czasu tutaj poświęcimy. Wcześniej dzieciaki te starsze były około 2 godzin, ale zobaczymy, tak żeby było to sprawnie i szybko. Jeszcze zobaczcie tutaj taką małą informację i podpowiedź Wam dam. Można korzystać z Wi-Fi. W większości miejsc jest tutaj darmowe Wi-Fi, ale czasami słabo działa. Tak, mamy bileciki, tu macie datę, że jesteśmy naprawdę w Atenach, 16.04. I słuchajcie, no niestety pani nam potwierdziła, że nawet jeżeli jest ten taki busy czas, to w tym momencie rodzice, czyli dorośli, mogą sobie zarezerwować online ticket, no ale dzieci muszą niestety podejść do kasy, pokazać paszporty, czy tam jakieś inne ID i dopiero wtedy otrzymają bilet wstępu za darmo. Także, no taka niby okej, ale jednak trzeba troszkę zaczekać. A my już tu będziemy wchodzić i tu są te potrzebne bilety, żeby zeskanować swój QR kod i iść zwiedzać. To jest cała Akropol, ale my tym razem podczas tej wycieczki nie wybraliśmy się na Akropol, także możecie zobaczyć w naszym filmiku lutowym, jak byliśmy, jak wyglądał Akropol wcześniej, jak wchodziliśmy bez tych tłumów. Teraz też nie było tłumów, nie oszukujmy się, ale po prostu no, mieliśmy inne plany i nie chcieliśmy powtarzać naszych atrakcji. Także teraz chodzimy, zwiedzamy Akropolis Muzeum. Ale ładnie to wyglądało, zobaczcie. To tak jak tutaj podchodzi się pod Akropol, to wszystko ładnie tak widać. Tam teatr, widzicie? Ale pięknie to musiało wyglądać naprawdę, jak było takie oryginalne. Tutaj tymi schodkami do góry się wchodzi. No piękne, słuchajcie, to była piękna budowla, no niestety widzieliście, co z niej zostało. I teatr, ulubione miejsce na wieczór. Słuchajcie, przeszliśmy bramki, no i sobie już tak wchodzimy, idziemy, będziemy zwiedzać. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, w porównaniu tak jak byliśmy nad jeziorem. To trochę nas pogoda na początku rozczarowała, ale nie wiem, czy już ten filmik będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli tak, no to super, jeżeli nie, no to zaczekajcie, aż się załaduje i YouTube pozwoli go wyświetlić. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? Bo tutaj po prostu latem będzie chłodno, więc jeżeli będzie taki dzień, gdzie naprawdę traficie jakiś upał, to przyjdźcie sobie w tych godzinach szczytu
takich słonecznych właśnie tutaj, bo na pewno będzie Wam przyjemniej ochłodzić się, a wtedy na przykład na Akropol sobie pójść na wieczór. On wtedy jest dłużej czynny, więc też super można pochodzić. A zobaczcie tutaj na takim półpiętrze, a może to jest piętro całe, nie wiem, jeszcze nie doszliśmy. Są tak słynne siostry. A wiecie, gdzie jest jedna? Jedna jest w muzeum w Londynie. I jedną możemy zobaczyć właśnie w muzeum w Londynie. Powinno być ich 6, a mamy ich 5. Dlatego nie wiem, czy to jest prawda, ale kiedyś jak tak bardziej się interesowaliśmy przed naszym pierwszym przyjazdem do British Museum, to dowiedzieliśmy się o tym, że te muzea właśnie w Anglii są darmowe z tego powodu, że no niestety oni sobie poprzywozili bardzo dużo skarbów z różnych części świata. No i nie chcąc ich oddać, no to udostępniają je bezpłatnie ludziom do oglądania. Może to jest prawda, może nie. Każdy ma jakąś tam swoją teorię. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. W każdym razie tutaj, jeśli chodzi o Akropolis Muzeum, to są tylko i wyłącznie znaleziska, które tutaj, w tej okolicy, tak, w okolicy Akropolu zostały odnalezione. A możemy wziąć, zobacz, możemy wziąć sobie, patrz, za darmo, żeby zeskanować kod. Tylko, że musielibyśmy użyć słuchawek. Kurczę, nie wzięłam słuchawek. Ale ciekawa rzeźba. Dwa lwy. Słuchajcie, ja to wiecie o tym, że jestem miłośnikiem klocków Lego. I tutaj młody człowiek mówi, że w Akropolis Muzeum będzie klocki Lego Akropol. Nie wiem, czy takie rzeczy będą tutaj dostępne, on tak wymyśla. Niedostępne. A najlepiej to powiedział do mnie, tak szybko przejdziemy kółko, już pójdziemy stąd. Także, no wiecie, no z dzieciakami jest trochę inaczej zwiedzać, a inaczej zwiedzać z dorosłymi. Dziewczyny moje na przykład na dole chodzą i czytają po prostu. Starsza córka opowiada młodszej dokładnie tutaj historię niektórych rzeczy, no ponieważ ona się tutaj interesowała i literaturą i trochę jakąś taką wiedzę posiada, żeby się podzielić. Mapce mogliście zobaczyć ten pomnik po środku. Dzieciaki się pytały, czy dalej stoi ten posąg. On miał aż 13 metrów. Niestety z tego posągu zachowało się tylko to. I tak robi wrażenie, ale no, raczej byśmy się nie domyślili, czy to był posąg. Tutaj jeszcze Wam powiem, za tymi ścianami, gdzie jest napis Exit, są toalety. Tu są toalety oczywiście dla kobiet, ale jest również kącik dla dzieci, więc jeżeli będziecie podróżować z dzieciakami, to zobaczcie. No kurczę, super warunki, super warunki. Dobra, trafiliśmy pod mapę, bo nie wzięliśmy sobie wcześniej mapy. Tu było wejście i tu wchodziliśmy sobie do góry. Te pierwsze Sklep. tak, sklep tam jest i pierwsze te wazy, które były za szybami. My jesteśmy w tej chwili tutaj. Pójdziemy na tą część, gdzie są te siostry i tak możemy dookoła sobie dalej przejść. I jeszcze tutaj do góry i na trzeci poziom również. A tu jest jeszcze jakaś patrz, że można coś zobaczyć. Także zobaczymy, jak to wygląda. Tak, zobaczcie, siostry się prezentują, ale tyłem. Także podejdziemy do przodu. No powiem Wam tak, jest ładnie, bo jest ładnie to wszystko pokazane, przedstawione. Tyle tylko, że no, już nie takie jak Akropol, czy jakieś inne rzeczy, bo no, już specjalnie to jest zaaranżowane. Ale i tak robi wrażenie piękne. No tutaj przy siostrach jest, powiem Wam, najwięcej fotografów. Każdy chce zrobić zdjęcie. Zobaczcie, tutaj mamy taką makietę przedstawiającą dokładnie, jak te siostry stały, ale mówię, na naszym filmiku w lutym, jak byliśmy na Akropolu, to również możecie zobaczyć, bo wtedy udało nam się trafić też takie fajne okno pogodowe i bardzo miło spędziliśmy czas właśnie na Akropolu. Także
udało nam się jeszcze z tymi biletami kombo. Na pomarańczowo to są takie ciekawostki dla dzieci, powiem Wam. I tu właśnie też mamy taką jedną z takich ciekawostek, więc jak będziecie dzieciakami, to możecie im zasugerować, żeby szukały pomarańczowych informacji. To może tak bardziej spędzą interesująco czas. No i dobrze, słuchajcie, zainteresowałam młodego człowieka tym, żeby chodził i szukał informacji. Zielony też jest ok. Tak jak Wam powiedziałam, niestety w tej części nie pozwalają nagrywać ani robić zdjęć, bo jest tutaj za blisko siebie. Te wszystkie rzeźby są bardzo blisko siebie i ludzie jakby robili zdjęcia, pani mi powiedziała, po prostu byliby za blisko. Także tutaj chwilę pochodzimy, ale jest dużo ciekawych rzeźb, bardzo dużo. Zobaczcie, jakie tu jeszcze ciekawe rzeźby węży. I tak tutaj Wam pokażę tą część właśnie, w której nie wolno nagrywać, bo są za blisko te rzeźby. Widzicie, ile ich jest? Także proszę, żeby nie dotykać, nie nagrywać i nie robić zdjęć. W sensie, już jak się jest... Pigmenty, tak? Pigmenty z minerałów, które... Ciekawe, chodź, zobacz, pokaż mi z przodu. No widzicie, coś tam się jednak, idziemy swoim tempem trochę szybszym niż dziewczyny, a tu jednak jakieś ciekawostki się pojawiają. Ja Wam coś powiem, no my już tu jesteśmy kilka dni, a oni też są zmęczeni chodzeniem po jakichś takich miejscach. Chociaż tak jak widzicie, no aż tak dużo ich nie ciągam po muzeach, więcej czasu spędzamy gdzieś w plenerze. Znowu jesteśmy pod makietą i tutaj mój Alex uwielbia, jak przeczyta i powie nam, co tutaj jest. To jest gimnazjum. Które to jest gimnazjum? Pokaż mi. Czyli to jest gimnazjum, tak? Ten biały budynek. Tutaj mamy stadion. A ten tutaj, okej. Tak. No makiety są zawsze fajne i zawsze interesują dzieciaki, chociaż brakuje mi tutaj... No, tak jesteśmy tutaj z pół godziny, 40 minut. Brakuje mi takich interaktywnych jakichś rzeczy dla dzieci. Zobaczcie, mamy późniejszą godzinę, bo już jest około 11 i jest coraz więcej ludzi. Także wybór godziny 10-11 był dobry, a myślę, że latem nawet 9-10 będzie jeszcze. Zobaczcie, córka znalazła zdjęcia, jak byliśmy w lutym i teraz się zastanawiamy, czy one są prawdziwe, czy te, co są tutaj przed chwileczką, co widzieliśmy. Tak naprawdę nie wiemy, a może tak. Słuchajcie, to mamy mały update, bo zapytaliśmy się czata GPT, jak to jest, więc tak, te na zdjęciu, które Wam pokazywałam, które są oryginalnie w Akropolu, one nie są prawdziwe. Prawdziwe są tylko te tutaj w muzeum, one zostały w 1978 roku przeniesione, a ta jedna w XIX wieku została wywieziona do muzeum właśnie British Museum, także tam możecie zobaczyć szóstą siostrę. Słuchajcie, jesteśmy teraz na tym takim kolejnym półpiętrze. Tutaj widzę, jest makieta Lego, ale gdzieś tym razem ja zostałam z córką, a gdzieś reszta poszła. Ten najbardziej zainteresowany Legiem gdzieś nam umknął. Tu jest restauracja i tu jest, widzę, taras, tak samo, na który można wejść zaraz, jak spotkamy resztę rodziny, to zobaczymy. Dobrze, to idziemy. Tutaj się idzie jeszcze taką część. Tutaj zobaczcie, można całe zobaczyć to miejsce, ta część muzeum, której nie można nagrywać. Zobaczcie, jakie to jest duże i okazałe. Naprawdę jest coraz więcej ludzi i czasami czujemy, nie wiem, czy jest jakiś limit, a gdzieś moi poszli czytać, więc zobaczymy. Znalazłam mojego szczurka. Patrzcie, jeszcze to jest zdjęcie sióstr. Można też z góry fajnie zrobić. Także tutaj sobie przejdziemy przez restaurację. Pewnie tutaj jest taka część, tak, widzicie jak ładnie. I wrócimy, ale pachnie tutaj, słuchajcie, to są jakieś podobno bardzo dobre cynamonki. Jakieś inne pyszne rzeczy. Z tego, co ja w ogóle widzę, tak samo jak wczoraj, jak byliśmy nad tym jeziorem, no też, słuchajcie, tam jedzenie było naprawdę fajnie wyglądało i myślę, że smakowało, bo ludzie dziękowali. Ale tutaj też pewnie się starają. A słuchajcie, teraz jak przechodziliśmy tutaj, to pani sprawdzała bilet, no bo chyba można tutaj wejść po prostu na taras sam, ale tu idziemy zobaczyć tą stronę. Dobrze, zobaczcie, to jest wszystko z Lego, ale super. Co chciałeś zobaczyć? Tak. Co chciał zobaczyć, ale naprawdę robi wrażenie.
Tak, przy teatrze robiliśmy zdjęcia, tutaj tak samo. No to słuchajcie, to jednak młody człowiek miał rację z tym legiem. Ja myślałam, że tobie chodzi o takie Lego, wiesz, w opakowaniu. Porobił sobie zdjęcia i będzie chciał teraz niektóre części odtworzyć. Także tak naprawdę po to chyba przyszliśmy dzisiaj do muzeum, co? A flagę też zrobisz? Też się uda flagę? Bardzo fajnie. Teatr też nie jest jakiś... No ciekawe, powiem Wam, że ciekawie to wygląda. To jest ogólnie taka interaktywna część dla dzieci. Mówiłam, że nie ma, jednak jest. Także można sobie zagrać albo odpowiedzieć na jakieś pytania, widzicie? Także to jest bardzo ciekawe. Także też pomyśleli o maluszkach. Jest kącik do rysowania, są książeczki. Więc tak, no przyjemnie, chociaż dla mnie to jest wszystko troszeczkę mało, ale patrzcie, jaki tu widoczek w jednym z okien. No spoko, coraz więcej dzieci. Ja już wjechałam na to ostatnie piętro, trochę wyżej. Dzieciaki zdecydowanie nie chciały ze mną jechać. A co tu jest pode mną? A, te wszystkie inne levele, które przeszliśmy już. Także dzieciaki zostały, siedzą sobie, rozwiązują jakieś zagadki, nie chcą nigdzie dalej iść. Ja tutaj się jeszcze przejdę, zobaczę, co jest ciekawego. Tu jest taka sala wideo. Poszukam córki, bo gdzieś teraz ona mi uciekła. To jeszcze się tak fajnie wychodzi. Zobaczcie na takie, może tak troszkę ciszej, bo niby ludzie głośno rozmawiają, ale wiecie, to przeszkadza. Jak ktoś chodzi i czyta, to przeszkadza. Ale piękny widok jest z tej strony. Tu jest restauracja właśnie na górze. Górka Likabetus. Tym razem nie byliśmy na tej górce. Chłopcy, tylko syn jak to był, to wbiegał. Ale nie nagrał mi żadnego filmiku. Znaczy nagrał, ale taki, że się nie nadaje do publikacji. Po prostu obkręcił się w ciągu 30 sekund po całym tym wzgórzu. Także ostatni level to jest piękny widok na Akropol, cudnie. Naprawdę można z takiego wyższego poziomu zobaczyć, jak wygląda fantastycznie to miejsce. I tutaj na górze są jeszcze rzeźby, płaskorzeźby, też pochodzące oczywiście z tego miejsca, więc no, warto jeszcze tutaj na górę wjechać. Jeszcze tutaj pokażę Wam coś ciekawego, bo już ten akurat filmik o moim ulubionym wzgórzu powinien się pojawić. Tu mamy wzgórze Filipapos. Zobaczcie, jaka jest blisko. Ja muszę się tak pomiędzy te szczeliny wbić. Tutaj akurat są zasłonięte rolety, więc tak nie mam zbytnio jak Wam pokazać, ale w każdym razie tutaj mamy wzgórze Filipapos, a tutaj mamy... Dobrze, słuchajcie, kończymy naszą wizytę w muzeum. Tak naprawdę zarezerwujcie sobie, no jeżeli z dzieciakami to około 2 godzin, chyba że Was interesuje trochę więcej historii, no to musicie tutaj więcej czasu poświęcić, ale im tutaj w zupełności to wystarczyło, chociaż mogliby jeszcze chwilę przy tych grach posiedzieć, więc to też jest taki plus. Teraz jeszcze szybciutko do sklepiku i zobaczymy, co tutaj mają ciekawego, czy jakieś fajne pamiątki i jak to wygląda. Także 2 godziny to takie zwiedzanie jest ok, a mówię, jak potrzebujecie trochę dłużej, to też dajcie im czas po prostu na tych interaktywnych... Co to jest? Na tej interaktywnej... No i dobrze, zobaczcie, kolejka coraz większa. My już opuszczamy to muzeum. Było bardzo interesująco. Chociaż według nas Muzeum Narodowe było troszkę bardziej ciekawe. Po prostu więcej było eksponatów, było więcej wystaw i jakoś tak ciekawie spędziliśmy czas, ale dajcie znać oczywiście, które muzeum Wam się podoba. Jeśli macie jakieś pytania, to też zostawcie pod filmikiem. Tutaj można wrzucić pieniążki, zobaczcie. Studnia wyschła, ale pieniążki dalej ludzie wrzucają. Ludzie wrzucają. Idziemy teraz na lody, na kawkę. Ale idziemy na plac Monasiriaki, bo tam jest oczywiście sklep z zabawkami i jeszcze musimy zrobić ostatnie zakupy, co jest bardzo ważne
żeby zabrać specjalne zabawki do Anglii, bo tak, bo syn jak wrócił po lutowym half-terminie do szkoły, to okazało się, że każdy chce taką samą zabawkę i mamy teraz hurtowe zamówienie na squishy za 2 euro. Także pokażę Wam za chwilę, jak tam będziemy. Aktywni policjanci. Słuchajcie, poszłam zapytać się pod wejście na Akropol, jak to wygląda. Nie przychodźcie wcześniej niż Wasza godzina na bilecie, bo Was po prostu nie wpuszczą. A jeśli chodzi o dzieci, Pani powiedziała do mnie, że jeżeli jest ticket rezerwowany online, to nie potrzeba stać w kolejce. Ale to jest sprzeczne z tym, co na przykład mówią przewodnicy tutaj ateńscy, więc my to sprawdzimy, bo kiedy będziesz chodziła na Akropol, masz rezerwację zrobioną? Za 2 tygodnie czy za tydzień? Przyszłą sobotę. Więc dziewczyny sobie zarezerwowały, dziewczyny oczywiście są poniżej 25 roku życia, wejście na Akropol właśnie, jeśli chodzi... Nie, one zapłaciły, bo nie są taki. One zapłaciły, dobra, okej, bo ja zapomniałam, że koleżanki są z Anglii, więc one rzeczywiście nie będą miały biletu darmowego. 30 euro. Tak, 30 euro, dokładnie, słyszycie? 30 euro kosztuje teraz wejście na Akropol. Mają już rezerwację na sobotę, twój bilet będzie darmowy. I teraz pytanie takie, czy ona wejdzie od razu, bez kolejki, czy będzie musiała wrócić, pokazać paszport i dopiero wtedy ją wpuszczą. Także mam takie... No więc zobaczymy, czy tak trzeba. Jeszcze Wam to potwierdzę, jakbyście wybierali się z dziećmi, czy taka opcja dalej jest, żeby dzieciakom ten bilet online też kupić i nie będziecie wtedy stać w tych kolejkach. A tutaj, jak widzicie, jesteśmy w moim ulubionym miejscu, bo idziemy w kierunku placu Monastyriaki. Pani nam tutaj zrobi koszulkę, bo są koszulki z kotami. Dobra, Pani na miejsce robi, słuchajcie, od razu koszulkę, ale powiedziała do mnie 10 euro, a ja mówię nie, bo jest po 7, naprawdę. Także targujcie się albo patrzcie na ceny. Pokażę Wam dosłownie, bo zobaczcie, byłabym zeskamowana, jak to dzieci mówią. Są koszulki po 7 euro dziecięce, widzicie? 7 euro, a Pani Żydycha. Słuchajcie, tutaj sobie jeszcze przechodzimy. Tak jak już Wam wcześniej nagrałam filmik o place, że tutaj dojdziecie do tego. Czekajcie, ja trochę wyprzedzę tych ludzi do tego bardzo sportowego miejsca. To jest właśnie to miejsce. Ono jest przepiękne, jak zakwitną te kwiaty, już o tym mówiłam, ale może nie każdy jeszcze widział odcinek o place. Także gorąco Wam polecam tutaj podejść i zobaczyć, jak to wszystko ładnie wygląda. I zrobić zdjęcie, jak już te kwiaty zakwitną. Tak. I tutaj znów jesteśmy przy Romana Gora. Także jeszcze raz Wam powiem, jeżeli nie ma już w tej chwili tych biletów combo, no to za wszystkie te atrakcje trzeba zapłacić osobno, a na przykład Romana Gora, czy za chwileczkę bibliotekę, przy której będziemy szli, no to wszystko zobaczycie właśnie tak za płotu. Także to jest kwestia wyboru, czy chce się wejść do środka, czy nie. Ja uważam, że tylko i wyłącznie Ancient Agora i również Akropol to są rzeczy, za które warto zapłacić, żeby to zobaczyć, a resztę to mówię, można spokojnie sobie przejść w ten sposób. Tu w prawo idziemy, tu. Teraz sobie poszliśmy właśnie tutaj tą uliczką, tutaj jeszcze Wam nie pokazywałam. Jesteśmy tak z tyłu biblioteki i tutaj po prawej stronie przede mną są takie 2 sklepiki. Jak byliśmy w lutym, to ceny w nich były najniższe. Ale ja już teraz mówię, zobaczyłam po pierwsze przed chwileczką sytuacja z tą koszulką. Pokaż, jaką masz tą koszulkę. Zobaczcie, super koszulka. Pani na miejscu nam zrobiła z kotami, więc super. Miłośnik kotów jest zachwycony, szczur zresztą też. I tu jest, zobaczcie, od tej strony widać, jak wygląda biblioteka. No i tak samo, no fajnie jest tam podejść pod te kolumny, fajnie jest sobie zrobić zdjęcie, ale za wszystko się osobno płaci w tej chwili. Także troszeczkę chcieli się wzbogacić na turystach i zmienili kilka rzeczy. Nie szliśmy, czy Wam nie pokazywałam, byśmy szli. To jest taka boczna uliczka, która prowadzi też do Monastyriaki. Tak właśnie jak widzicie od tyłu. I tutaj już przede mną jest wejście na metro i sklep z zabawkami. Doszliśmy do tego placu, ale no jest jak zwykle dużo ludzi. Pamiętajcie, tam idziemy na plac ten targowy i do Diporto, do tej restauracji, więc gorąco Wam polecamy. A teraz idziemy tutaj w stronę sklepu z zabawkami, ale oczywiście musieliśmy się zgubić. Było ustalone, gdzie idziemy, a tak naprawdę nie możemy się odnaleźć. Także sklep z zabawkami przed nami, klocki Lego przed nami i zabawki za 2 euro. Bo te zabawki
Zobaczcie, to o to chodzi. Albo o świnkę, albo o taką... O, patrz, tu są króliki. O, albo o taki ten... Króliczek, zobacz. I króliczek. Taki ona właśnie... Euro 99, tak jakby w Anglii nie było takich, no ale widocznie nie ma. A, widzicie? Wam pokażę tutaj, jak się przechodzi przez flea market, bo idziemy pod Asian Agora na granitę. Tam dzieciaki za pierwszym razem piły granitę i wiemy, że tam granita była, która jest taka super Euro 99, no ale robi, słuchajcie, furorę, a przywieziemy aż 2, nie no 3, tak? Ale powiem Wam jeden tip. Jak lecieliśmy tutaj, to ta zabawka leciała razem z nami, czyli tą, którą kupiliśmy w lutym, przyleciała do Anglii i z Anglii wracała ponownie z nami tutaj, bo oczywiście ona jest super ekstra na co dzień tak samo. I co się okazało, że tylko plecak syna zatrzymali, bo w środku była ta zabawka i pani musiała ją wyciągnąć i tam przyświetlić i w ogóle, także nie trzymajcie takich zabawek w bagażu podręcznym, tylko normalnym bagażu. My sobie jeszcze tutaj przechodzimy przez ten flea market, ale to jest od strony takiej właśnie od Monasyriaki, strona Asian Agora, więc zobaczcie, tu jest bardzo dużo sklepików, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Cenowo, no musicie popatrzeć, bo u jednego sklepikarza kosztuje coś 1 euro, a u innego 2 euro, to samo. Teraz na przykład takie bryloczki jeszcze córka kupiła koleżankom po 1 euro, a tam pania chciała po 2. Także wszystko zależy, co wam potrzeba, a tutaj już się robi tak bardziej klimatycznie, więc też jest ciekawe się tutaj pospacerować, no i jest chłodniej. Pokażę, bo nie widzieliście wcześniej, tu jest Elis, taka bardzo popularna, taka też knajpeczka. Tam macie dalej Little Cook, ale my do tego nie idziemy. Dla mnie to jest po prostu tylko wystrój na zewnątrz i wiecie, no można się delektować słodyczami w jakiś tam inny sposób. Pokazywałam w lutym, jak wygląda to miejsce. No, takie bardzo influencerskie. No, jak ktoś lubi usiąść i sobie popozować do zdjęcia, to bardzo proszę, no, nas to nie kręci. Owszem, to są miejsca, które lubimy chodzić i zwiedzać, które też oczywiście są takie topowe, ale akurat takie knajpeczki niezbyt. Tutaj macie Muzeum Iluzji, też ciekawe miejsce i propozycja, jeżeli jesteście dzieciakami. Też czytałam bardzo fajne opinie, ale to mówię, trzeba mieć też więcej czasu na to, żeby tutaj w środku Ateny zwiedzić. A nasz ten czas tutaj pomału dzisiaj dobiega, tak jak mówiłam, końca. Nasz wieczorny lot się zbliża. Nie ma strajków, więc lecimy. Zobaczcie, tak sobie tyłem przyszliśmy i tutaj zaraz Wam pokażę, jesteśmy przy granicie. Tutaj tym deptaczkiem fajnie można sobie na zdrowie przejść tak samo. Wyjdziecie wtedy, pokażę Wam zresztą gdzie, bo też będziemy tamtędy wracać do domu, a tu mamy tą pyszną granitę. Mam nadzieję, że dzisiaj też nam się uda tutaj napić. Jest naprawdę duży wybór i sałatki, zobaczcie, i precle, i granity. To jest jedyne miejsce, gdzie cały czas granita jest, więc gorąco Wam polecamy, ale ono się znajduje na samym końcu, tutaj tych kawiarenek i tutaj są również, tą drogą się idzie do Asian Agora, także spokojnie możecie przejść przez tą uliczkę. Ona jest taka bardzo, bardzo klimatyczna na sam koniec i tutaj rozkoszować się chwilą ciszy. Tutaj zazwyczaj coś tam sprzedają, także jest tak też troszeczkę inaczej, a jak pójdziecie dalej, no to dojdziecie pod cmentarz, ten, z którego nas w lutym wyproszono. Zaczynaliśmy pobyt w Atenach właśnie tutaj, bo tutaj są granity, a o co chodzi z tymi granitami? Tutaj dzieci dostają rurki, które się ja to mówiłam w pierwszym, podczas naszej wizyty tutaj pierwszy raz. Nie bijcie się, dostaniecie, ty masz Fred Espresso. Zresztą zepsułeś. Dostali tak 3 rurki, a się kłócą. Także słuchajcie, jest to naprawdę bardzo ładnie, gorąco Wam polecam, bo jest naprawdę fajniutki klimacik i już tak na samym końcu fajne miejsce. Chciałam zobaczyć sobie jest Akropol i mówię, tu jest końcówka Asian Agora za tym płotem. Naprawdę idźcie, bo jest warto. A tutaj po prawej stronie kawałeczek dalej właśnie będzie cmentarz i on też był w tym bilecie combo, dlatego byliśmy na nim. Ale tutaj widzicie jeszcze tą dróżką, jak się idzie, to już tutaj w lutym stali, no tacy można powiedzieć handlarze, no oni tutaj różne jakieś takie starocie sprzedają jakieś różne takie rzeczy, co im tam pani ze sznurówkami na przykład była. Także to jest taka bardziej mniej turystyczna część, bym powiedziała, bo tutaj możecie naprawdę wszystko kupić. Taki prawdziwy targ. Ludzie sprzedają po prostu
rzeczy albo ręcznie robione swoje, albo jakieś właśnie takie starsze, które gdzieś tam skądś sobie zorganizowali. Różnie to bywa. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo ładnie. Tu jest park, do którego można normalnie wejść, prawda? Fiseo. Taka festiwal tu będzie również fajnie, bo tu jest tu jest, powiem Wam, po prostu tak ciszej. Ciszej, a też tutaj za tymi parasolkami Akropol. Ja mówię, chcę Wam pokazać dokładnie, gdzie się wychodzi, bo my tutaj szliśmy w lutym parę razy, ale nie każdy zobaczył filmiki z lutego. Zapraszam serdecznie oczywiście. Możecie zobaczyć, jak spędziliśmy ferie w lutym i czy warto na przykład sobie zaplanować taki wyjazd do Aten właśnie w sezonie zimowym. Od razu mówię, że na pewno warto, bo po pierwsze ceny są inne, po drugie możecie trafić na darmowe wejściówki, jeżeli dobrze sobie ogarniecie temat z biletami. Także na pewno lepiej, to Wam jeszcze szybko pokażę, jak pięknie widać Akropol i jak pięknie widać tutaj z tej strony jest takie miejsce, stoliczki Ancient Agora. Ten cały budynek, w którym znajduje się takie muzeum, też bardzo ciekawe. No i cały teren Ancient Agora jest właśnie pod nami. Ale tutaj mówię, tutaj musicie już wejść, bo to jest tylko część taka, te drzewa po prostu zakrywają dużo ciekawych miejsc. Także tutaj musicie się wybrać i musicie wejść, żeby zobaczyć. Przepiękne i obrazy można sobie zakupić, jak ktoś ma możliwość przewiezienia. No to na pewno. Ja właśnie jestem w trakcie załatwiania transportu do Anglii. No chyba, że ktoś ma z Was sprawdzoną firmę, chociaż tutaj moja sąsiadka akurat mieszka i ona mi tutaj poleci firmę, która transportuje, więc jeżeli ktoś by chciał też sobie coś z Grecji przywieźć, to może uda się właśnie taki transport tutaj zorganizować albo dać namiary na firmę taką, która przywozi stąd rzeczy. Byłoby super, bo nam tutaj po prostu pewne rzeczy są potrzebne z Grecji. No i tak naprawdę, słuchajcie, tutaj się kończy część, gdzie można pochodzić. U Pana za 50 penów można kupić sobie pamiątki. My będziemy trochę tak szybko, bo chcemy jeszcze iść do sklepu, spakować się i na spokojnie wyruszyć na lotnisko po obiedzie. Jak to wygląda z dołu? Bo możecie sobie wejść, tak jak ten pan sprzedaje te magnesy za 50. Wiadomo, że on nie będzie pewnie stał w tym samym miejscu cały czas. I tutaj wchodzicie na tą górkę. I to jest górka, o której mówiłam Wam wcześniej. Taki darmowy widoczek na Akropol. Jesteście pod samym Akropolem. W lutym byliśmy. Także wróćcie do tego filmiku, bo ja już na pewno nie dam rady tam pójść i Wam pokazać. I dokładnie będziecie pod samym Akropolem z fajnymi widokami. I taka, myślę, pierwsza niska górka, na którą możecie sobie śmiało wejść z dzieciakami. Bo my w tej chwili, jak idziemy tutaj, to zaraz Wam pokażę, w którym miejscu się znajdziemy. I to już powinno Wam dać też już informację mniej więcej, jak tutaj się poruszać, bo to są charakterystyczne punkty. Także zaczekajcie chwilę, a ja Wam pokażę, gdzie ta droga prowadzi. Co za niespodzianka. Nie szukając żółwi, znaleźliśmy żółwie, a nawet będą żółwiątka, z tego co widzimy. Także dzieci, oczy zamykajcie. Ale cudownie on idzie. Popatrzcie, byliśmy w jednym parku, drugim i nigdzie nie mogliśmy trafić żółwi, a tu pod Akropolem żółwie są. Bo teraz Wam zdradzę, dokąd ta droga prowadzi? Właśnie tutaj pod wejściem na File Papos albo na ten główny plac, gdzie ruszają autobusy pod Akropolem. Także nie zgubicie się tu. Dobrze, nie możemy się napatrzeć na żółwie, a musimy już iść. Chodźcie, bo to zatrzymujemy się, a później pędzimy. Także jesteśmy tuż pod Akropolem. Fajnie. Super. Super, naprawdę, bo to jest taka fajna atrakcja dla dzieciaków, słuchajcie, poszukać żółwia. Generalnie, jakie są moje wrażenia, jak się chodzi z dziećmi po muzeum? No trzeba im coś po prostu tak pokazać innego niż tylko same kamienie, dokładnie. Więc fajnie było to, że można było poczytać te informacje przygotowane specjalnie dla dzieci. I było Lego, i było takie interaktywne, takie gry interaktywne. Także to jest fajne w Akropolis Muzeum. Tego w Narodowym Muzeum nie było. No i zobaczcie, jesteśmy tutaj pod wejściem na File Papos. Tutaj z tej strony. Tu mamy autobusy. I jak pójdziemy sobie prosto, to dojdziemy do Muzeum
Akropolis, tak jak zaczynaliśmy dzisiaj nasz dzionek. Także my już tutaj nie idziemy. Idziemy tędy jednak? Okej. Myślałam, że tędy nie idziemy. Czy pójdziemy? No tam się idzie tak na tą główną drogę, a tutaj pójdziemy znowu pod Muzeum Akropol. Pod Muzeum Akropol. Tak, chcesz iść pod Muzeum Akropol? Nie, no to tu. Tutaj również z tyłu, za tą restauracją, pamiętajcie, jest też to wzgórze Filipakos i tam w tym momencie możecie sobie przejść ścieżką i zobaczyć piękny widok na Akropol. Ja jeden filmik taki zrobiłam. Może już widzieliście, jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to Was serdecznie zapraszam. Zobaczcie, tutaj jest parking, bardzo dużo autobusów, oczywiście bardzo dużo samochodów, także najlepiej metrem. Jeżeli mieszkacie gdzieś na obrzeżach Aten albo nie w centrum, to najlepiej metrem, zdecydowanie, albo autobusami. Słuchajcie, my korzystamy tutaj przez drugi nasz pobyt, jak jesteśmy w Atenach, właśnie z autobusów, z metra. Dzisiaj też pierwszy raz będziemy jechać autobusem na lotnisko. Zazwyczaj braliśmy Ubera, ale stwierdziliśmy, że kurczę, to nie jest tania rzecz. 43-45 euro. Autobus będzie kosztował nas 15. Metrem ostatnio jechał syn i jest też tanio 9 euro, ale z metrem jest taki problem, że metro jeździ co jakiś czas na lotnisko. Nie jeździ tak często, jakby się wydawało. I on po prostu biedny 2 pociągi musiał ominąć, bo nie mógł wejść. Także albo miał takiego pecha, że dużo osób wracało. On też wracał oczywiście do Anglii. Do Anglii, po prostu loty się nałożyły, bo to było niestety 10, czyli zaraz dzień po strajku. Albo po prostu faktycznie tyle ludzi tutaj w tym dniu leciało. Także my dzisiaj chcemy sobie zrobić przejazd autobusem. Może uda mi się nagrać, ale to też nie chcę, wiecie, stresować dzieciaków, wyciągać telefonu, jak będziemy mieli bagaże, żeby gdzieś jechać. Jeżeli uda mi się znaleźć chwilkę, to Wam powiem. Autobus X95 na pewno spod Syntagmy, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A teraz lecimy zjeść co nieco i się dokończyć pakować. No i słuchajcie, musieliśmy troszeczkę zmienić. Przyjechaliśmy metrem. 9 euro kosztuje bilet. Niecałą godzinkę z Syntagmy, także spoko. Po prostu autobusu mi nie pokazywało, także teraz już czekamy sobie na windę i już idziemy na odprawę, także polecam Wam metrem, naprawdę szybko, sprawnie, tyle tylko, że no, trzeba się ustawić w kolejce, żeby wejść na pociąg i mieć miejsce gwarantowane. Słuchajcie, mamy gate C, ale ten gate C to jest cały czas do Londynu, do UK, bo tak i syn tak leciał i my wcześniej też tak leciliśmy. Powiem Wam tylko taki update'ik szybciutki. Teraz czeka nas przejażdżka 15-minutowa tutaj tymi, że tak powiem, pasami, taśmociągiem. Jeśli chodzi o nasze statusy. No pani sprawdzała to od razu, jak nadawaliśmy bagaż. No i mówi, że spoko, dzieci tam widzi, że ona dzieci widzi, mnie nie widzi, tak? No bo ja oczywiście się już zestresowałam. Więc mówię, no jak dzieci mają, no to chyba ja też muszę mieć, tak? No i pani mówi, no tak, w sumie tak, no i mówi, dobrze, puszczę cię. Ale wiecie, no to mnie trochę zestresowało, odeszłam na bok i sobie po prostu szybciutko wygenerowałam share code. Zrobiłam sobie tak samo, wysłałam na maila, zrobiłam sobie zdjęcia statusu, jak wyglądam, co oni sprawdzają, co widzi kontrol. No i tyle, no i zachowałam, ale no jest to stresujące, tak? No bo ona chciała na początku jakąś tam wizę, czyli tą ETę, no ale wiadomo, że nas to nie dotyczy. No musiałam tu jeszcze raz zeskanować bilety, bo tak co jakiś czas się skanuje tutaj bilety, że się idzie dalej. Także co mogę Wam zasugerować? Jeżeli lecicie do Anglii, wracacie do Anglii, bo mieszkacie w Anglii, tak jak my, no to zróbcie sobie ten share code, w razie czego, żeby pokazać, czy właśnie ten status. Syn jak leciał mój, no to ja też mu kazałam to wygenerować, ale mi, że się jego nie pytali, więc może ona w systemie, kontroler po prostu to widział, a tutaj u mnie ona scrollowała ten komputer i coś tam marudziła, że nie może znaleźć, ale szczęśliwie mówię. Ja wiem, że jest ok, więc może gdzieś tam coś przeoczyła. Mniejsza z tym. W każdym razie miejcie to na uwadze. I tak jak widzicie, no my już, że tak powiem, zakończamy naszą podróż w Atenach ponownie. Tu już jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Jeszcze chwilkę, już będziemy na naszym terminalu. Czekamy tylko, który gate i będziemy ruszać. Także słuchajcie,
Dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście zapraszamy Was do polubienia, zostawienia kciuka i jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie również pytania, z chęcią na nie odpowiemy. Jeżeli podoba Wam się filmiki, podobają Wam się filmiki, i miejsca, do których podróżujemy, to będzie nam bardzo miło, tak jak powiedziałam, postawić nam kawę, bądź może nie kawę, a lody dzieciom i w tym momencie na pewno to wszystkich ucieszy. No i tak jak mówię, już do zobaczenia w tej chwili w Anglii. Nasza kolejna podróż na pewno będzie w Anglii, bo przez najbliższe 2 miesiące nie planujemy przynajmniej żadnego wyjazdu. Chociaż kto wie, różnie bywa. Czasami jest tak, że coś się zmieni i nagle może się jakaś okazja pojawić do wylotu. Także dziękujemy Wam ślicznie. Jeszcze raz gorąco pozdrawiamy. No i już do zobaczenia w Anglii.